się boją listów od ZUS-u, od Urzędu Skarbowego lub sądowych. Samo pismo to jeszcze nic strasznego. Ważne, co ty zrobisz z tym. Do kogo biegać za pomocą? To przedsiębiorca ma coraz więcej obowiązków. Nieodebranie listu szkodzi tobie. Księgowość nie jest po twojej stronie. A Urząd Skarbowy niestety najpierw blokuje, a później zaczyna kwestię wyjaśnień. Może zablokować albo zrujnować życie każdej firmy. I co zrobić, żeby nam nic nie groziło? Сейчас вы посмотрите видео в оригинале на польском языке, потому что в некоторых моментах важно каждое слово. Но если ваш польский еще не идеальный, то специально для наших спонсоров мы перевели это видео на русский язык. Начинаем смотреть выпуск. Друзья, всем привет! И сегодня мы поговорим о том, что же делать вам, как предпринимателям, если вам приходит письмо счастья, ЗУСа, налоговое, либо, что еще страшнее, судебное какое-то письмо. Мы привели вам адвоката, поляка с огромным опытом, самыми лучшими рекомендациями от наших клиентов, пан Тиматеуш. И мы переключимся сейчас на польском, чтобы вы слушали все в оригинале. Супер. Ну і teraz do głównego pytania tego odcinku. Oprócz księgowości, nasi klienci, nasi odbiorcy więcej tego się boją tylko listów od ZUS-u, od Urzędu Skarbowego lub sądowych, tak, jakichś tam wyzwań, nie wiem, od kogokolwiek. I to jest problem, bo to przychodzi tam z tym czerwonym pieczątką, z tym orlem, coś musimy z tym zrobić, dają nam 7 dni i tutaj chciałbym na tym porozmawiać, żeby nasi klienci i subskrybenci wiedzieli, że to jest normalna sytuacja biznesowa i coś można z tym załatwić i jak załatwić. To powiedz proszę, od kogo częściej, bo wy macie dużo doświadczenia z przedsiębiorstwem, od kogo częściej przychodzą te listy, powiedzmy, te wyzwania sądowe i co z tym robić? Krok po kroku, powiedzmy. Znaczy, tak, tej korespondencji nikt nie lubi otrzymywać, bo zawsze pismo, na których widzimy napis Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo sąd, zawsze oznacza w tej pierwszej takiej reakcji że mamy problem, ale nie zawsze tak to oznacza. W momencie, kiedy prowadzimy biznes, kiedy mamy działalność gospodarczą, kiedy mamy wielu kontrahentów, kiedy mamy pracowników, kiedy rozwijamy się albo kiedy mamy pewne jakieś nowe przestrzenie biznesowe, w które wchodzimy, naturalną rzeczą jest to, że zarówno państwo w rozumieniu właśnie do tego Urzędu Skarbowego i ZUS-u na potrzeby dzisiejszej rozmowy trzymajmy się jakby tych dwóch organów, ale przecież ktoś, kto może prowadzić działalność gospodarczą, specjalistyczną, jest jeszcze wiele różnych innych urzędów, które prowadzą ten nadzór. Daj kilka, mógłby jeszcze kilka takich popularnych. Może być Urząd Dozoru Technicznego, może być Główny Inspektor Transportu Drogowego, może być Główny Inspektor Sanitarny, to będzie sanepid dla tych wszystkich, którzy prowadzą pewne rzeczy związane z restauracjami, czy z produkcją żywności. No tych różnych organów będzie dużo, ale jest jeden mianownik, który myślę, że jak już otrzymujemy taki list, on powinien być pierwszą myślą. Samo pismo to jeszcze nic strasznego. Nieważne, co jest w środku, ważne, co ty zrobisz z tym. Zrobisz, czyli na spokojnie, po pierwsze, na korespondencję należy odbierać. Miałem już wiele razy takie sytuacje, szczególnie u obcokrajowców, którzy rozpoczynali biznes, że jak nie odbiorę tego listu, to nie będzie problemu. Niestety, nic bardziej mylnego. Trzeba pamiętać, będzie to cię bez ciebie. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o te kwestie w relacjach właśnie z organami państwa, nieodebranie listu szkodzi tobie. Jest bardzo często w tych przepisach fikcja tak zwanego domniemania tego, że pod danym adresem jest prowadzona działalność gospodarcza albo tam jest spółka i mamy fikcję doręczenia, czyli minus do zaufania, tak? Może nie minus do zaufania. Chodzi o to, że jeżeli ja doręczę na adres spółki albo na adres działalności gospodarczej, na przykład wezwanie do złożenia wyjaśnień, to jeżeli nawet ktoś tego nie odbierze, to zgodnie z prawem będzie tak, że to zostało odebrane w momencie, jak się skończy to awizo 14 dni. I od tego czasu biegnie termin. I dlatego pierwsza rzecz jest taka,
moja taka rada, jeśli mogę, jeśli mogę, Po to jesteśmy tutaj. Pisma należy odbierać, jeżeli go nie odbierzemy, niestety nam to nie pomoże, a raczej możemy mieć więcej problemów. Okay. Druga rzecz jest taka, że pamiętajmy, że jak już mamy adres spółki albo adres działalności gospodarczej, to kontrolujmy korespondencję. Bardzo często jest tak, że na przykład ktoś, kto ma magazyny albo fabrykę, biuro, czy office, czy back office ma w jednym miejscu, a faktyczną działalność, gdzie jest prowadzony biznes, znajduje się w innym miejscu. Pamiętajmy, że wszystkie organy będą patrzyły na nasz adres, który jest albo w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo w centralnym, albo w CEIDG. I teraz to, nawet jeżeli to może być wirtualne biuro, bo to przecież nic strasznego, bardzo często takie rozwiązania są praktyczne, ekonomiczne i fajnie, że tak jest, natomiast tam pilnujmy odbierania korespondencji. Więc ten pierwszy taki problem to jest w ogóle odebrać. Z tego, co zrozumiałem dla siebie, i jeżeli ja chciałbym dla kogoś wysłać list oficjalny, jakieś wyzwanie o zapłatę faktury, czy jeszcze coś, to też muszę sprawdzać nie tam, gdzie on mi powiedział, że mieszka jego biznes, powiedzmy, tak? A tam, gdzie on jest wpisany w KRS-ie i wysyłać na ten adres, który wpisany w KRS-ie, żeby później to udowodnić, że na poprawny adres wysłał. Jeśli mówimy o tym, że na przykład chcemy kogoś wezwać do zapłaty, to po pierwsze możemy też to zrobić mailowo, ale to jest kwestia już umowy i to pewnie już ma na inny temat, jeżeli w przyszłości do porozmawiania, jakie skutki mają to, co jest w umowie i jak to później wykorzystywać przy ściąganiu wierzytelności czy też długów, bo to myślę, że jest kilka też ciekawych elementów. I jeżeli będziecie chcieli na ten temat porozmawiać, żeby my porozmawiali, dajcie znać po prostu w komentarzach. Natomiast tak, jeżeli kierujemy oficjalną korespondencję zawsze na adres w KRS-ie, bądź ten, który jest oficjalny, chyba że co innego wynika z umowy. Jeżeli w umowie jest jakiś inny adres do doręczeń, to każdy z nas ma prawo wskazać taki. I nawet w Urzędzie Skarbowym może tak być, bo przy odpowiednich zgłoszeniach proszę zawsze poinformować księgowość, że adres rejestracji spółki może być w jednym miejscu, adres prowadzenia działalności w drugim, a adres do doręczeń w trzecim. Natomiast tam, gdzie na koniec dnia pokażemy, gdzie chcemy odbierać korespondencję, no tam trzeba już to, trzeba to robić. Dobra. I kiedy już mamy ten list, tak? Nasza pierwsza reakcja jaka musi być? Od razu pisać do księgowości na przykład, czy do prawnika? Kto w ogóle za to odpowiada, powiedzmy? Oczywiście, że za wszystko muszę odpowiadać tam zarząd, tak? Ale dalej, do kogo biegać za pomocą? I to jest taka też rzecz ciekawa, która myślę troszeczkę różni biznes, na początku przynajmniej polski, właśnie z biznesem ukraińskim czy białoruskim, to jest rozumienie tego, czym jest księgowość, czyli czym jest buchalteria. Dlatego, że w systemach, to już wiem z doświadczenia, jeżeli chodzi o Ukrainę czy o Białoruś, księgowość czy księgowi to są osoby, które mają dostęp do rachunku bankowego, które robią przelewy, które mają wiedzę o tym, co jest zapłacone, co jest niezapłacone. No taka osoba, która wie praktycznie wszystko o funkcjonowaniu firmy. Czyli w drugą stronę, jak czasem nawet więcej niż... Czasem nawet więcej. I jest zawsze to magiczne słowo, że jak jest jakaś niezapłacona faktura, to to ja już zapytam księgowości, czemu nie zapłacona. W Polsce tak to do końca nie wygląda, dlatego że księgowość oczywiście ma swoje obowiązki, ale to zarząd spółki prowadzi działania. To nie jest standardem, że księgowość dokonuje przelewów, czy zatwierdza jakieś pewne decyzje, czy ruchy, które są podejmowane przez zarząd. Właśnie bardzo często od klientów wiem, że oni szukając księgowości rozumiemy ten czy standard, czy ten sposób wykonywania tego, jaki jest na przykład w Ukrainie czy Białorusi, a w Polsce wygląda to trochę inaczej. Praktycznie żadna zewnętrzna księgowa, outsourcingowa nie będzie chciała mieć dostępu do rachunku bankowego, nie będzie chciała robić przelewów, nie będzie chciała pewnych rzeczy autoryzować i to też tak właśnie pod kątem mentalu tych rzeczy to jest to, w którym my jako prawnicy też wprowadzamy na początku, jak delikatnie, tak miękko wejść w biznes w Polsce, rozumiejąc te różnice i te oczekiwania, bo to jest bardzo szalenie ważne, właśnie rozpoczynając ten biznes, a z mojej perspektywy jako adwokata doradzając komuś, kto wchodzi tutaj na rynek i wiedząc, jakie może mieć oczekiwania, jakie tak delikatnie dostosowywać, aby wejść do tego biznesu tutaj. To są też takie rzeczy, które na co dzień widzimy, bo wiemy po prostu, że one są istotne. Natomiast właśnie co w momencie, jak już otrzymujemy wyzwanie, po pierwsze trzeba najlepiej od razu pierwszego dnia zastanowić się, czego dotyczy to zagadnienie, bo jeżeli będzie to wyzwanie z Urzędu Skarbowego do wyjaśnienia przelewów,
no to już wiemy o tym, że trzeba zastanowić się i zobaczyć, czy to może jakiś dział naszej firmy, w zależności od tego oczywiście, jaka jest struktura przedsiębiorstwa, czy mamy dużo pracowników, czy mało, kto jest odpowiedzialny za właśnie dokonywanie przelewów, a może kto jest odpowiedzialny za weryfikację kontrahentów, a może jeżeli dotyczy to pewnych transakcji, kto odpowiada za to, żeby sprawdzić kontrahenta na białej liście. Bardzo istotne, bardzo dużo osób. A możesz podesłać może jakieś tam z swojego doświadczenia jakiś top 10 popularnych wyzwań, powiedzmy, można od Urzędu Skarbowego, od ZUS-a i w ogóle sądowych. Znaczy, jeżeli chodzi o sądowe, to porozmawiamy później, bo właśnie kwestie pozwu złożonego w sądzie, czy wyzwania w charakterze świadka, czy do złożenia dokumentów, to sobie przejdziemy w drugiej części, bo to jest troszeczkę inny reżim prawny. Natomiast Urząd Skarbowy najczęściej o co pyta? Pyta najczęściej o przelewy, pyta o kontrahentów, pyta o w znaczeniu takim przy kontrolach krzyżowych. Jeżeli jednocześnie mamy dwie spółki, je kontrolujemy i na przykład sprawdzamy, czy ta faktura faktycznie czy szła za tym sprzedaż towaru, czy szła za tym wykonanie usługi, czy na przykład jest to pusta faktura, to przy kontroli krzyżowej będzie na przykład pytanie do faktury takiej sprzed 6 miesięcy. Proszę powiedzieć, jaka to była czynność, co sprzedano, w jaki sposób to, czy do aktywności gospodarczej doszło, czy też nie. To bardzo często klienci otrzymują. Często są wezwania na przykład do korekty zeznań podatkowych. Jeśli się okazuje, że ilość zapłaconych zaliczek jest za duża, nie, za mała niestety, bo to działa tylko i wyłącznie w tą stronę. Jeśli są jakieś wątpliwości, to do złożenia na przykład wyjaśnień. Bardzo często są też pytania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład przy kwestii opodatkowania, jeżeli chodzi o cudzoziemców, obcokrajowców, czy to na przykład jest Polska, czy to będzie Ukraina, czy na przykład to będzie jeszcze jakiś inny kraj, no i Urząd Skarbowy zaczyna badać pod kątem rezydencji, gdzie powinny być te opodatkowania. Może być... I u nas, przepraszam, u nas już wyszło wideo na temat podatkowej rezydencji, gdzie pan Tymoteusz pomógł troszeczkę wyjaśnić te pytania. No, patrzcie, tutaj będzie link na to wideo. Tak, ale trzeba o tym wspomnieć, żeby pamiętać. Czasami są właśnie pytania, kwestie weryfikacji kontrahentów, bo płatności gotówkowe, niestety. Niestety. 15 tysięcy teraz, tak? Ale system idzie w tym kierunku, że pod kątem płatności gotówkowych, jak chcemy je wykonywać, to przedsiębiorca ma coraz więcej obowiązków. Określonych kwestii związanych właśnie z przedmiotem transakcji, z opisywaniem, z kwestią potencjalnych właśnie odliczeń, bo to przykład z ostatnich 2 tygodni. Przy takiej kontroli krzyżowej jedna z firm, z którą pracujemy, Urząd Skarbowy zakwestionował płatność ponad 600 tysięcy złotych VAT-u w okresie 2 lat, dlatego, że były to faktury gotówkowe, płacone oczywiście, nie 15 tysięcy euro, to mamy na koncie, ale 15 tysięcy złotych, to mamy ten limit na fakturach pomiędzy przedsiębiorcami. I były to faktury, które były zgodnie jakby teoretycznie z przepisami, że miesięcznie może to być tam kwota około 15 tysięcy, natomiast to były faktury co miesiąc, tak, za towar wystawiane. Na jednego kontrahenta. Na kilku kontrahentów, ale zebrała się pewna większa suma i Urząd Skarbowy powiedział tak, nie, mimo tego, że, powiedział na teraz, że nie podoba mu się kwestia związana właśnie z takimi płatnościami, zablokował kwotę prawie 700 tysięcy złotych z dnia na dzień na rachunku bankowym. Nie cały rachunek, a tylko tamto kwotę. No tak, aczkolwiek nie każdy w takiej sytuacji 700 tysięcy na koncie będzie miał. Wszystkim, którzy nas słuchają, życzę tego, żeby takie zajęcie nie było problemem i stanowiło tylko kwestię gdzieś tam do wyjaśnienia. No niestety, umówmy się, zajęcie dużej kwoty tego typu pieniędzy na koncie może zablokować albo zrujnować życie każdej firmy. Tak. A Urząd Skarbowy niestety najpierw blokuje, a później zaczyna kwestię wyjaśnień. I tutaj bardzo często też właśnie pod tym kątem w ramach takiego postępowania wyjaśniającego jeszcze przed zablokowaniem rachunku, Urząd Skarbowy właśnie wysyła takie pytania, aby uzyskać informacje. I dlaczego jest takie istotne, aby być w kontakcie z urzędem? Bo jeżeli nie będzie tych informacji zwrotnych, jeżeli przegapimy termin i zrobimy to trochę później, to Urząd Skarbowy już drugi raz nas o to nie zapyta, on najpierw zablokuje, a pytać będzie już później w postępowaniu podatkowym. Okay. Więc z tych pytań, przykładowych, jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy, dlatego jest istotne to, aby
Kontrahenci, rachunki, płatności, może być to na przykład wezwanie do zapłaty zaległości. Możemy dostać upomnienie w sytuacji, w której na przykład księgowość mówi, ale my uiściliśmy te wszystkie podatki, a mimo wszystko urząd oczekuje od nas zapłaty, wysyłając upomnienie. Błędy w systemie księgowym po stronie Urzędu Skarbowego też są. Oczywiście, jak my jako przedsiębiorcy się pomylimy, to u nas to nikt tak lekko i spokojnie na to z perspektywy urzędu nie patrzy, ale jak się pomyli urząd, no to oczywiście w tym momencie... Tak, dodałeś troszeczkę trudności w tym temacie, że myślałem, że muszę pilnować jako przedsiębiorca za biznesem, za księgowością, bo czasem może tam zrobić błędy. I teraz muszę pilnować jeszcze za urzędem, żeby oni nie zrobili. Ale myślę, że to rzadko się zdarza. Nie, czasami też się zdarzają sytuacje, w których na przykład urząd nie zobaczy jakiejś wpłaty albo też coś źle się przetworzy w systemie i na przykład ktoś dostaje upomnienie do zapłaty podatku VAT albo podatku na koniec roku CIT w jakiejś wysokości, bo okazuje się, że wynika to z błędu po stronie urzędu. To nie zdarza się często oczywiście, ale czasami też się zdarza, więc to też jest element, na który trzeba spojrzeć. Dlatego tego pierwszego dnia trzeba określić, czy mamy problem, czy też nie. Dlatego, że część tych zagadnień, o których mówimy, one mogą być czasami rozwiązane wewnętrznie. To znaczy, jeśli chodzi o to, że jest kontrola dotycząca naszego kontrahenta, no to wysyłamy informacje o nim, umowę, pewne rzeczy, jeśli to oczywiście wszystko jest... A jeżeli to czat Telegram, może być jakieś, nie wiem, print screeny z Telegramy? Bo czasem na przykład odbiorcy zagraniczne, Ukraińcy, Białorusi po prostu mają komunikację nie mailowo w Telegramie, czyli w WhatsAppie. Ja sobie zdaję sobie z tego sprawę, że kwestia komunikatorów, Telegram, WhatsApp, czy ten czat to jest coś, gdzie bardzo dużo biznesu tam jest, dlatego że są szybki i są wygodny i pod kątem właśnie szybkich deali, tak? Czy to do zaakceptowania w ogóle? Inaczej. Urząd Skarbowy nie jest od tego, żeby kwestionować ustalenia między przedsiębiorcami. Do tego, o tym mówi kodeks cywilny, kwestia zawierania umów, a umowy możemy ustnie się umówić, możemy się umówić na to, że jeżeli po dzisiejszym naszym spotkaniu będzie zainteresowanie inną tematyką, to zobowiązuję się do tego, że na pewno jeszcze na tym studiu was odwiedzę i o tym opowiem i ja złożyłem teraz zobowiązanie cywilne. I taka sama rzecz będzie, jeżeli na Telegramie dogadujemy się, że robimy deal, sprzedajemy na przykład określony towar za określoną cenę, to jest to porozumienie. Oczywiście, jeżeli mamy umowę, to umowa będzie zawsze określała dużo takich elementów szczegółowych związanych konkretnie z tą transakcją, ale jeżeli na Telegramie dogadamy się co do tego, że kupujemy tyle sztuk danych rzeczy po takiej cenie, w takim terminie i z taką dostawą, to jest normalnie zawarta umowa. Jak powstanie spór, to wtedy nie będziemy patrzyli, co mówi umowa, tylko od razu przejdziemy do kodeksu cywilnego. Ale wracając do pytania, żeby nie umknęło nam meriti podatkowe, o którym mówiliśmy, to w tym momencie my możemy przedstawiać te dowody na to, że to jest realna transakcja. Możemy pokazywać, w jaki sposób nawiązywaliśmy kontakt z kontrahentem, w jaki sposób go weryfikowaliśmy. Nawet jeżeli nie ma umowy pisemnej, to można powiedzieć, mamy umowę. Tu można zapytać prawnika, czy mamy napisać, czy to była umowa ustna, czy na przykład zawarliśmy umowę na Telegramie, robimy print screeny, dogadaliśmy się, jest faktura, jest płatność, jest potwierdzenie, że otrzymaliśmy dany towar. No my, mając to na ręku, wyjaśniamy, choć szczególnie przy większych kwotach albo jak czegoś nie rozumiemy w takim wezwaniu, bo jeżeli mamy, może jeszcze inaczej, żeby to uprościć, jak mamy jedną pozycję czy dwie, to przeważnie będziemy wiedzieli, o co chodzi. Jak się okaże, że urząd nas pyta o dużą ilość różnych informacji, to jest ta lampka, która się powinna zapalić. Może to już warto skonsultować na pewno z księgowością, ale być może właśnie już z adwokatem albo doradcą podatkowym, tak żeby zrobić to dobrze, bo czasami od tych pytań i od pytań, a w zasadzie od odpowiedzi, od ich precyzji, zależy to, czy dane postępowanie podatkowe przekształci się już w kontrolę podatkową, która jest bardziej problematyczna, czy urząd zakończy tylko sprawę na etapie wyjaśnień. No powiem na przykład pewien case z ostatnich 2 miesięcy. Jeden z naszych klientów, tutaj akurat błąd popełniła księgowość, w nieprawidłowy sposób rozliczała transakcje, ujmując zbyt mały VAT.
I pojawił się duży problem polegający na tym, że dotyczyło to 2 czy 3 lat wstecz i urząd zobaczył, że no nie zgadza mu się po JPK-ach i po tych informacjach kwota zapłaconego podatku zarówno na VAT-ie, jak i na PIT-cie, bo akurat tutaj była działalność gospodarcza. Ale Urząd Skarbowy nie zrobił od razu kontroli podatkowej, tylko zapytał wyjaśnienie. Poprosił o informację, dlaczego mimo takiej sprzedaży były takie deklaracje, takie i takie. I tutaj akurat nasz klient bardzo szybko zareagował, to znaczy widząc, że ma duże kwoty, widząc, że ma dużo zapytań, od razu skontaktował się z nami w znaczeniu takim, jak wygląda ta sytuacja, jak ją wyjaśnić, co trzeba zrobić i co mi za to grozi. I teraz właśnie... Fajne pytanie zadał. I co mi za to grozi? Tak, no bo to przede wszystkim, myślę, że każdego w biznesie na końcu, przecież każdy z nas może popełnić błąd, tak? Może ktoś popełnić błąd, natomiast na koniec dnia nas będzie interesowało, co nam za to grozi. Skutki, tak. I co zrobić, żeby nam nic nie groziło, bo to jest jeszcze oczywiście pytanie, które się pojawia. I tu kończąc jakby ten element, po pierwsze złożyliśmy pisemne wyjaśnienia, wskazując, że jest to błąd po stronie, bo akurat tutaj to był błąd po stronie księgowości, natomiast wyjaśniliśmy dlaczego w ciągu praktycznie miesiąca, dlatego że termin był 2 tygodnie, ale po tym jak zostaliśmy ustanowieni jako pełnomocnicy, skontaktowaliśmy się z urzędem, powiedzieliśmy kwota jest duża, my wszystko wyjaśnimy, ale prosimy o wydłużenie terminu i ten termin dostaliśmy miesiąc, tam prawie chyba 1,5 miesiąca. Taki kredyt od Urzędu Skarbowego, żeby to dopłacić. Jeżeli tak? Urząd Skarbowy widzi, że jest kontakt od strony przedsiębiorcy, że kontaktuje się adwokat, to urząd już wie o tym, że nie ma do czynienia z jakąś spółką, która nie funkcjonuje, bo największy problem dla urzędu jest brak odpowiedzi. Natomiast w moment, w którym ktoś się kontaktuje i mówi tak, chcę to wyjaśnić, ale potrzebuje na to czasu i składa oficjalne pismo w tym zakresie, urząd bardzo często wydłuża ten czas. I my w tym czasie przygotowaliśmy przez 2 lata, no to mamy prawie 24 miesiące, tak, gdzie trzeba było robić korekty po miesiącach, prawie to wykazywać, obliczyć prawidłowe kwoty, zapłacić ten podatek, ale na końcu po zrobieniu tego, po 2 tygodniach dzwoni pracownik Urzędu Skarbowego i mówi tak, że panie mecenasie, sprawa zamknięta, fantastycznie wyjaśniona. To zastanawialiśmy się, czy będziemy wszczynali postępowanie karno-skarbowe, bo pamiętajmy, jak my coś źle rozliczymy, to już w tym momencie urząd ma możliwość również rozpoczęcia nie tylko postępowania podatkowego, ale również karno-podatkowego, które jest o wiele bardziej dotkliwe. Czym to się różni? Tak. Postępowanie podatkowe dotyczy niezapłaconych podatków. I czy to będzie w wyniku wyboru złej stawki opodatkowania, albo unikania opodatkowania, albo w ogóle formalnie nieprowadzenia działalności gospodarczej, a tak naprawdę prowadzenia działalności i w postępowaniu podatkowym urząd określa wymiar podatku. Czyli to, co musimy zapłacić. Plus odsetki. Odsetki. Tak? Opłata dodatkowa, szczególnie przy VAT-cie, taka karna, funkcjonuje, a niezależnie od tego bardzo często Urząd Skarbowy, jak skończy to postępowanie, wysyła zawiadomienie i do prokuratury i prokuratura oraz Urząd Kontroli Skarbowej w ramach Urzędu Skarbowego rozpoczyna postępowanie karno-skarbowe, gdzie nie chodzi o to, że co mamy zapłacić, czy też nie, bo to było ustalone wcześniej. My jesteśmy ukarani za to, że my nie płaciliśmy. I teraz, nie dość, że to jest za unikanie opodatkowania albo zaniżanie podstawy, tutaj przepisów jest bardzo dużo, natomiast pamiętajmy, że po pierwsze jest to kara grzywny, gdzie określa się to w stawkach dziennych, a jedna stawka dzienna jest od 155 zł do 62 tysięcy. Jedna stawka, tak, ona będzie w zależności od naszych dochodów, naszej sytuacji, gdzieś w tych elementach, ale to jeszcze chodzi tylko o pieniądze. Może być też kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Natomiast pamiętajmy, że przy skazaniu z KKS-u pojawiają się szczególnie dla cudzoziemców 2 inne problemy. Każdy wyrok karny to jest problem z uzyskaniem karty pobytu później, a teraz myślę, że widzimy, że zaostrza się ta polityka migracyjna, a pamiętajmy, że każdy wyrok karny ujęty w Krajowym Rejestrze Karnym z urzędu te informacje ma Straż Graniczna i finalnie będzie miał to odpowiedni urząd wojewódzki, który będzie rozpatrywał nasze wnioski pobytowe. I tu nagle się może okazać, że z niezapłacenia podatku 50 tysięcy złotych, z braku świadomości o tym, następnie z braku świadomości posiadania adwokata, który powiedział, no dobrze, na przykład nie zapłaciliśmy tego podatku, ale nie z własnej winy. Na przykład to był błąd po stronie księgowości albo w jakikolwiek inny sposób.
prowadzenie właśnie w sprawie karnej obrony no ma ten skutek, że jeżeli mamy ten wyrok karny, to może być problem później po pierwsze w ogóle z prowadzeniem działalności gospodarczej, a po drugie może być problem z pobytem w Polsce, więc dla cudzoziemców myślę, że to bardzo istotny element. Zresztą my na co dzień widzimy też tą kwestię, gdzie szczególnie przy takich mniej istotnych. Oczywiście z perspektywy prawa każde przestępstwo jest naganne i jest złe, natomiast no, oczywiście są lżejsze i cięższe. Natomiast bardzo często widzimy, jak przychodzą do nas osoby i na przykład mówią, no dobrze, no popełniłem jakieś przestępstwo, ale prokurator czy policjant powiedział, proszę się nie martwić, to jest mała kara, takie usłowne, tak? W zawiasach, nie wiem, czy dobrze to proszę powiedziałem. Usłowne, da. Tak, to już wiem. Ktoś stwierdzi, a dobrze, po co mam problem, przyznałem się do winy, mam te zawiasy, grzywnę 200 zł i nie ma problemu. I nagle później przychodzi, ktoś składa wniosek o kartę pobytu i urząd mówi, nie, ale pan jest skazany. No ale jak skazany? Przecież to była taka drobna rzecz, przecież to tylko jakieś zawiasy. Mówi, nie, ale jest pan w Krajowym Rejestrze Karnym. A może to stanowić podstawę do odmowy na zagrożenie bezpieczeństwa kraju. I deportacja. Да? I deportacja. Bardzo często, no, siłą rzeczy, może zmieniliśmy temat, ale weszliśmy właśnie w te kwestie karne. Warto w ogóle, jeżeli chodzi o cudzoziemców, jak już jest wątpliwej jakości przyjemność kontaktu z prokuraturą czy z policją w charakterze podejrzanego albo oskarżonego, naprawdę pamiętajcie o tym, że lepiej mieć adwokata w tej sytuacji, ponieważ coś, co z perspektywy policji, czy prokuratury, czy sądu, jakiś nawet niski wyrok, za sytuację, którą już nie wnikam w to, czy popełniliśmy przestępstwo, czy też nie, to może też na kiedy indziej. Natomiast bardzo ważne jest to, że jeżeli jesteśmy niewinni, albo no powiedzmy jest to nieduże przestępstwo, albo walczyć o uniewinnienie, albo chociaż o warunkowe umorzenie postępowania. Ale pamiętajmy, że każdy wyrok karny w Polsce dla osoby, która nie ma obywatelstwa, może stanowić problem i również mieć wpływ na biznes, który prowadzimy. Ale to już zeszliśmy tak i kosztować drożej niż przynajmniej konsultacja jakaś adwokacka, czyli jakaś współpraca, no, tak? Myślę, że tak. I to są takie rzeczy, na które ja z mojej praktyki proponuję zwrócić uwagę, bo jest część klientów, którzy w odpowiednim momencie się kontaktują i pamiętają o tym, że jak już mają tylko kontakt, który się przekształca z jakiegoś innego postępowania właśnie w ten karny, to zawsze z adwokatem, do dramatów ludzkich, gdzie w sytuacjach naprawdę, no, w których wyrok był nie tyle niesprawiedliwy, tylko albo zbyt wysoki, albo przynajmniej albo nieprzemyślany. No widziałem dramaty, gdzie była ta decyzja zobowiązania do powrotu i z dnia na dzień była systematyka w biznesie, było wszystko poukładane, gdzieś tam się przytrafiła jakaś drobna rzecz i się nagle okazuje, no, że mamy zobowiązanie do powrotu i zakaz wjazdu. Także pamiętajmy o tym, zaczęliśmy od podatkach, skończyliśmy na kwestiach pobytowych, ale odpowiedzialne prowadzenie biznesu polega na tym, że musimy myśleć i przewidywać różne rzeczy, które mogą się gdzieś później rozwinąć i mieć wpływ na elementy życia. Ale wracając do tego podstawowego pytania, warto właśnie zobaczyć, o co pyta urząd i warto zastanowić się, czy jesteśmy w stanie sami odpowiedzieć, albo w ogóle samemu się skontaktować z osobą prowadzącą, bo zawsze, to też pamiętajmy, bo w praktyce czasami też są wezwania fejkowe. Mamy bardzo dużo sytuacji takich, w których na przykład pod Urząd Skarbowy czy pod ZUS podszywają się przestępcy, którzy szczególnie polują, wyszukując przedsiębiorców, cudzoziemców, bo myślę, że jakby dostęp do KRS-u i do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jest jawny i czasami przestępcy wyszukują sobie właśnie przedsiębiorców, wysyłają im bardzo zbliżone pisma, takie jak ZUS czy Urząd Skarbowy. Tam będzie zawsze informacja o niedopłacie, tam będzie zawsze dużo informacji o potencjalnym wszczęciu postępowania i o kwestii na przykład zapłacenia, tak? Jak siebie zabezpieczyć? Ja spotkałem się z kilkoma. Na przykład przychodziło od jednemu klientu po tygodniu po rejestracji już był jakiś list z takim sztemplem, jakaś krajowa, coś tam. Właśnie stempel. Tak, to jest kwestia taka, gdzie w mentalności jeszcze przedsiębiorców z doświadczeń urzędowych w Ukrainie i Białorusi, dla mnie
pieczątka, tak? Tam, gdzie jest pieczątka, Bo ona tam rejestrowana. To znaczy, że jest urzędowe i tak dalej. W Polsce tych pieczątek praktycznie już nie ma. Większość tych decyzji i informacji jest w formie elektronicznej, więc jak już coś zawiera dużą pieczątkę z polskiego urzędu, to jest pierwszy moment, w którym trzeba się zastanowić, czy to jest aby na pewno prawdziwe wezwanie. Ja nie mówię, że to jest częsta sytuacja, ale one się zdarzają. Mieliśmy sytuację, w której klient dostał tego typu wezwanie, akurat miał stosunkowo duże obroty i kwota dopłaty 80 000 złotych nie stanowiła dla niego żadnego problemu, tylko najpierw zostało to zapłacone, a później po 2-3 miesiącach ktoś stwierdził, w sumie za co zapłaciliśmy i skończyło się tak, że złożyliśmy zawiadomienie karne, sprawa jest w toku, jakieś tam czynności udało się ustalić, nie mogę zdradzać, jak wygląda to w ramach tego postępowania, ale na koniec dnia takie sytuacje też się zdarzają. Trzeba po prostu weryfikować i sprawdzać, tak, czego dotyczy to wezwanie, ale w momencie, w którym z tego nie rozumiemy tego wezwania, tak, bo czasami może być bariera językowa, nie zawsze Google Translate, AI czy jakakolwiek inna forma, która tłumaczy, bo wiemy, że w biznesie możemy dzisiaj prowadzić rozmowy z Wietnamem czy z Kambodżą i generalnie po drugiej stronie nie mamy nikogo, kto włada językiem, ja już nie mówię rosyjskim, ukraińskim, polskim, ani nawet angielskim, to z dobrymi aplikacjami możemy te rozmowy w 100% ogarnąć. Tak, możemy prowadzić, ale jak mamy do czynienia już właśnie w tej korespondencji z urzędami, to jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, ja tak rekomenduję wtedy już kontakt mimo wszystko z adwokatem i z prawnikiem, żeby to sprawdzić, zweryfikować. Tak? A urząd? Czy można do urzędu dzwonić? Do urzędu zawsze można zadzwonić, zapytać, że dostaliśmy takie wezwanie, bo go nie rozumiemy, chcemy potwierdzić, czy mamy to, czy faktycznie jest takie wezwanie, czy też nie. Zawsze będzie właśnie imię i nazwisko i numer telefonu do prowadzącego. Zawsze można wykonać i zapytać się, dlatego że w większości raczej osób, nawet to tak pół żartem, pół serio, jak będą Państwo kiedyś weryfikowali, to proponuję zacząć rozmowę po ukraińsku albo po rosyjsku, dlatego że na 100% urzędnik nie będzie tego języka znał. No właśnie. I od razu powie, ja tu urząd skarbowy, ja tego nie znam, to będzie paradoksalnie to uwiarygodni, bo przestępcy, jak się do nich zadzwoni, powie w języku rosyjskim, oni bardzo szybko, czy ta osoba, która to oszust, tak, czy za pomocą aplikacji, czy w inny sposób, bardzo szybko przejdzie na język, w którym rozmawiamy. A urząd będzie rozmawiał po polsku. I to taka praktyczna rada, co nam zweryfikuje, z kim mamy do czynienia. Fajną rzecz ty powiedziałaś przed naszym nagraniem, że listy zawsze musisz odbierać, ale co do nieodebranego telefonu, nie musisz się martwić. Bo tak często te oszuści, o których mówisz, dzwonią z tego, co spotykałem się. Podstawą korespondencji, ale też podstawą żądań, jakie organ może w stosunku do nas mieć, to zawsze musi być wyrażone na piśmie. Oczywiście jest też kwestia e-doręczeń i ePUAP, e-doręczenia, czyli mamy ileś tych elektronicznych form, na które też trzeba zwracać uwagę, szczególnie jak jesteśmy czynnymi przedsiębiorcami, ale co do zasady na pierwszym etapie przynajmniej, większość listów będzie w formie tradycyjnej. Nigdy przez telefon nie będzie żadnego wszczęcia postępowania. Jeśli nawet mamy złożyć informację, to Urząd Skarbowy, przedstawiciel zadzwoni, powie, bo czasami jest tak, że czasami Urząd Skarbowy zabiera, a później informuje dlaczego, tak mówiąc kolokwialnie, ale czasami jest tak, że urzędnicy dzwonią i na przykład pytają, że jest taka sytuacja, że proszę zobaczyć, że prosimy o kontakt, że tutaj wyślemy takie pytania, ale proszę się przygotować, bo chcielibyśmy wyjaśnić, ale telefon będzie tylko pomocniczy. On nie będzie nic wszczynał. On nie będzie nic rozpoczynał. No dobra, to jakie najbardziej popularne pytania od urzędu, jakie mogą być wyzwania, zrozumieliśmy, co do ZUS-u i co do sądowych? Dobrze, kwestia ZUS to jest kwestia bardzo często składek, kwestia, która się pojawia, płatności za składki, bo tutaj z tym to są takie rachunki, które przedsiębiorca lubi płacić na końcu, ale niestety one są, więc to często dotyczy płatności. Może dotyczyć kwestii zatrudnienia, jeśli na przykład ZUS będzie kwestionował, że są osoby zatrudnione w jakiejś firmie, a faktycznie nie wykonują pracy. Ponieważ czasami, tak zakładam, że u Państwa w firmach nie, ale może się tak zdarzyć, że z uwagi na te kwestie pobytowe pojawiają się sytuacje, gdzie jest jakaś umowa na najniższą krajową, albo jedna, druga, właśnie po to, żeby
żeby wykazać to w urzędzie. Wbrew pozorom jest to kontrolowane i urząd czasami pyta, właśnie ZUS, zapytaniem, dobrze, są odprowadzone składki, ale co wykonuje ta osoba? Zaczyna być test, badanie, czy ona faktycznie wykonuje pracę, czy też nie, bo na przykład, jeśli by się okazało, że zatrudniamy kogoś w firmie, cudzoziemca, a on nie pracuje u nas tak normalnie, ale, znaczy normalnie, no w sposób praktycznie, tak, ale okaże się, że było to wskazane jako podstawa do pobytu w Polsce, to ja jako przedsiębiorca w tym momencie będę odpowiadał z artykułu 264 Kodeksu Karnego, czyli za to, że poprzez... Już karnego nawet. Tak, że poprzez poświadczenie nieprawdy doprowadziłem do nielegalnego przyjazdu kogoś na teren RP, gdzie bez tego mojego zapewnienia by nie dostał. I to też jest taki surprise. Już niestety kilka razy takie sytuacje mieliśmy, gdzie w takie kwestie czasami pomocowa, czasami przypadkowa, już nie będę wnikał z jakiego powodu, zacząć od zatrudnienia kogoś, by się wydawało, no jak kogoś zatrudniam na jedną, drugą etatu, odprowadzam za niego składki, to kto może mieć problem, jak ja daję pieniądze, tak? No tak przedsiębiorcy to sobie traktują. Każdy by tak liczył, a ZUS, a później Straż Graniczna potraktuje, nie, to jest fikcyjna umowa, ta osoba nie wykonywała pracy, gdyby tego nie miała, by nie przyjechała na teren RP i wszczynam postępowanie, więc pamiętajmy o tym, że coś takiego też się może wydarzyć. U mojego klienta była taka sytuacja, była kontrola, a z tego tematu, że on zrobił dużo oświadczenia pracy dla Białorusów i nie zawiadomił w terminie o tym, czy przystąpiły te ludzie do pracy, czy nie. Do odpowiedniego wojewody, tak? Tak. Nie, to było nawet, tam sproszczona forma oświadczenia o pracy, nie zezwolenia, to tam za tydzień się robi, nawet z tego co rozumiem, że bez wojewody. Ale urząd, jemu stało ciekawe, dlaczego tyle pozwoleń i nie ma informacji, czy te ludzie pracują, czy nie. Nie wiem, który to urząd, może to ZUS, może oni zobaczyli, że dużo osób, a nikt nie płaci nam składki. To może być urząd pracy też, tak? o to I od razu kontrola przyszła i od PIP, i od Straży Granicznego. To było dwie kontrole w jednym tym czasie. No, tak, bo jest to obecnie taka część jakby gospodarki, czy powiedzmy takie zagadnienie biznesowe, które jest naprawdę mocno kontrolowane. No Straż Graniczna obecnie faktycznie jest wyspecjalizowana właśnie w dokonywaniu kontroli, przeszukań i w badaniu tego typu rzeczy i tutaj rekomenduję pilnowania tych terminów, bo jak szczególnie przy większej ilości zaproszeń, czy tych dokumentów, które mają pozwolić na podjęcie pracy albo do tego, żeby gdzieś tam funkcjonować w Polsce, a okaże się, że ktoś nie dopełni tych obowiązków, to po stronie Straży Granicznej jest domniemanie, że tam jest możliwość popełnienia przestępstwa. I jeżeli my w odpowiednim terminie nie zgłosimy tych faktów, bo możemy liczyć się z tym, że możemy mieć przeszukanie. To już nawet nie jest kwestia wysłania pisma, to też uprzedzam, gdzie mamy czas, tylko możemy o godzinie 6 ktoś może zapukać i w najlepszym wypadku zabezpieczyć dokumenty, je przeszukać, a w najgorszym nas zatrzymać i to zrobić. Znaczy nas w znaczeniu oczywiście przedsiębiorcy i takie sytuacje są, żeby nie było wątpliwości, właśnie to są takie specyficzne rzeczy, których przy supportowaniu i wspieraniu biznesu i klientów jakby w Polsce, no tak naprawdę to są sytuacje, których zajmując się tym nie powinienem znać tych przepisów, a siłą rzeczy właśnie wspierając i pracując z Ukraińcami, z Białorusinami, gdzie wiadomo, że często jest z tymi pracownikami, no to siłą rzeczy muszę znać część przepisów prawa karnego, żeby niektórym pomagać w tych sytuacjach, jak to się już zdarzy, a niektórych ostrzegać i wskazywać na pewne ryzyka, także. I teraz podsumując, Tymoteusz, mógłby nam dać cały ten roadmap. Jeżeli przychodzi jakiś list niezrozumiały, sądowy, czyli z jakiegoś urzędu, co robić przedsiębiorcowi krok po kroku? Bo case taki, on jest obcokrajowcem, może nie bardzo fajnie rozumie polski, może przeczytać, ale nie do końca te szczegóły. Dobrze. I ma księgowość na outsourcie, która może nie odpowiadać po 4 wieczoru, bo już koniec po pracy. No tam jest trochę więcej czasu niż do 20 danego dnia i kilka dni, ale tak pół żartem, pół serio. Jeżeli mamy korespondencję i wezwanie, po pierwsze odbieramy od razu, zapoznajemy się z tym od razu i od razu patrzymy, co jest w środku. Ustalamy na początku, czy jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi,
czy jest to bardziej problematyczne. Jak mamy jakąkolwiek wątpliwość, kontaktujemy się od razu na pewno z księgowością, ale rekomenduję też na kontakt z adwokatem, tak żeby uzyskać informację, czy bać się, czy nie bać się, co trzeba przygotować, w jaki sposób trzeba przygotować. Pamiętajmy, że urzędy lubią uzyskać od nas informacje, natomiast może być tak, że ktoś z Was nie zrozumie wezwania i przekaże tylko część dokumentów, a urząd uzna to na przykład za ukrywanie dokumentów. Dlatego kontakt z adwokatem i wyjaśnienie, czy jak się przygotować do tej odpowiedzi, co załączyć, jakie mogą być następne kroki. Myślę, że taka konsultacja jest jak najbardziej potrzebna i później udzielenie odpowiedzi, jeżeli sytuacja nie wymaga udziału prawnika, tylko na podstawie jakichś wskazówek udzielenie odpowiedzi, to udzielić samemu. Na pewno zadzwonić telefonicznie na ten numer, który jest i zapytać się, czy faktycznie dostaliśmy takie wezwanie. Jak tak, oczywiście wskazać, że to przekażemy. Jeżeli na przykład wiemy o tym, że udzielenie odpowiedzi wymaga skompletowania dokumentów, zajmie więcej czasu, albo zadzwonić do urzędu, bo myślę, że też ja doradzając bym od razu powiedział, że z mojego doświadczenia wy troszeczkę czasu będziecie potrzebowali, żeby zgromadzić dokumenty, które my to ocenimy, od razu wnosimy o wydłużenie terminu, nie bać się tego, można te terminy wydłużyć i udzielić odpowiedzi. Więc myślę, że to są te rzeczy, które trzeba zrobić. Jeżeli chodzi o wezwania sądowe, bo o tym też rozmawialiśmy, na dzisiaj, bo te, które będą najbardziej chyba istotne, to są te cywilne, jak ktoś nas pozywa o coś, tak? Pamiętajmy o tym, że w Kodeksie Postępowania Cywilnego i w ogóle w cywilnym prawie mamy określone terminy do zajęcia stanowiska. Jeżeli otrzymujemy jakiś nakaz zapłaty albo otrzymujemy pozew, mamy zawsze 14 dni na odpowiedź. I to bezwzględnie, chyba że dostajemy pozew i wiemy o tym, mieliśmy zapłacić tą fakturę, odłożyliśmy ją gdzieś tam daleko, zapomnieliśmy, a ktoś nas pozwał, wtedy lepiej zapłacić to, bo w sytuacjach oczywistych czasami nie ma sensu wchodzić w spór, płacić odsetki dodatkowych kosztów. Jeżeli natomiast nie zgadzamy się z tym, bo ktoś na przykład chce od nas pieniędzy za coś, co wykonał źle albo w sposób nieprawidłowy, to pamiętajmy, że wtedy ten czas na złożenie sprzeciwu czy odpowiedzi na pozew to przeważnie jest 14 dni. To też lepiej skontaktować się z adwokatem, ale pewnie znowu kwestie pozwów, nakazu zapłaty i tak dalej, to pewnie to osobny temat tak naprawdę. To znaczy, ale również tego nie ignorować. Jeżeli nie odpowiedziałeś w 14 dni, to zgadza się, tak? Tak, to się zgadza, jest prawomocne, można i wtedy już komornik zabiera nam z konta to, co było w wyroku wskazane. Мощно. Супер. Dziękuję bardzo. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.